Dzień dobry moi drodzy. Słuchajcie, tak łażę, krążę i sam nie wiem co mam ze sobą zrobić. Zrobiłem dzisiaj rosół, zjedliśmy z ojcem rosół. No i co? I mówię, porobiłem co miałem porobić, posprzątałem. Idę na spacer i coś powiem wam jeszcze, bo dzisiaj stała się rzecz po prostu no niesamowita. Dużo, dobry w ogóle weekend, muszę wam powiedzieć, tydzień się zapowiada, bo jestem bardzo zadowolony raz, że przede wszystkim i co najważniejsze to mama, nie? To mama i jej polepszenie się zdrowia, no to jest petarda. Potem tam wszystko dobrze działa, wszystko jest ok, a właściwie to was obrócę, bo gdzie jesteśmy? Idziemy na działkę, nagram trochę mamie działkę, ona ogląda filmy, no to będzie jej na pewno miło tam w szpitalu. Zanim wyjdzie, to jeszcze zobaczy sobie jak działeczka wygląda. A że dzisiaj jest ładna pogoda, to to się przejdziemy, nie? To się przejdziemy. No i słuchajcie, co wam chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, że no następny dzień, no to była to poniedziałek, był taki superancki, no właśnie z tymi wiadomościami od mamy. Potem następny dzień, wtorek, no to no to ta paczka od Mirka, nie? To też bardzo miła niespodzianka i też naprawdę jakoś ten dzień zleciał, jakoś tam wszystko jakoś dobrze się potoczyło. Następna rzecz, to muszę wam powiedzieć, że ta paczka, która wróciła do mnie, co wysłałem sobie w październiku na Filipiny, ale to muszę zrobić was tak, bo będziecie pod światło. To słuchajcie, ja nie spojrzałem, tą paczkę mam, ale tutaj jest protokół. Już wam czytam protokół, dlaczego została zwrócona ta paczka, tak żebyście wiedzieli, że no koniecznie musi być droga morska. Nie wiem, po prostu nie wiedziałem, że to trzeba tak zaznaczyć. To jest tak, na okoliczności zwrotu przesyłki pocztowej w związku z kontrolą bezpieczeństwa podano do kontroli bezpiecznej metodą XRX, czyli pewnie prześwietlenie, stwierdzono zawierający akumulatory elektronika. W związku z powyższym w związku z powyższym omawianą przesyłkę zwracamy do właściwego urzędu wymiany celem dalszego postępowania. Także kontrola bezpieczeństwa nie przepuściła mi mojej paczki. Dlaczego? No dlatego, że była tam ta elektronika. No to teraz już wiem, przepakuję tą paczkę i ją po prostu wyślę jeszcze raz. No i dzisiaj jest środa. I po co to, co robi ten wariat, ja już nie mam słów do niego. Mówię o naszym Mirku. Ja dzisiaj dzwoni do mnie Kornelia. Kojarzycie tą Kornelię, co ona w księgowości pracuje, co mnie tam kilka razy odwoziła na autobus, jak leciała na Filipiny. To słuchajcie, co się stało. Ale zanim powiem wam tą sensację, to zobaczmy sobie na naszą działkę. Proszę bardzo. Oczywiście okres zimowy. Tutaj mama zabezpieczyła wszystko. Kłódkę pozabezpieczała, także full professional. I miałem przyjść i pora jeszcze trzeba wyrwać, bo jeszcze por jest podobno. Ala, moja siostra mówi, nie idź tam, bo przecież nie wyrwiesz, zmrożona jest on tutaj gdzieś był. No i nie zdążyliśmy z mamą. No ja wyjechałem, potem mama nie miała siły. Przecież nie wszystko tu popalone jest, ale to nie szkodzi. To są tylko te stare. Tego to na wiosnę można to wszystko popalić. Jak to wygląda cała działka? No ja lubię tak czasami przyjść, bo widać jak zmarznięta jest ziemia. Mocno zmarznięta. Bo widać jak ta natura śpi, jak jabłonki. Trzeba je będzie przyciąć, tamte wszystkie do góry, bo kto to będzie później na to właził. No ale boję się, że już chyba rodzice, tylko z rodzicami będę przychodził, będą sobie siedzieli i będą palcem mi pokazywali, a w końcu ja się wezmę za robotę. Trochę głos mi się łamie.
Bo niedawno przecież tutaj nagrywaliśmy, nie? Jak rodzice pracowali. I co? I teraz szpital, nie szpital. Tato zapominał. Ale tak to jest niestety. Tak to jest niestety. Zobaczcie, coś tu grasowało. Mama to sobie Jasia zostawiła. Tam na górze był Jasiu. Odstawiony jako poplon i coś tu wlazło i powywalało wszystko. Ale jaja. Dobra, zaraz to poprawię. Coś wzięło i nam to narozrabiało. Co tu jest? O. Jakaś kuna albo jakiś wiewiór nam tu grzebał. O. Tu fasola jest, zobaczcie. Tak była to złożona fasola, tak jak ta. Ona jest wysuszona, nie? A tutaj normalnie ktoś tu normalnie... Oła! Oj. Tu miałem huśtawkę kiedyś. A teraz co? Patrzcie, do nosa mam. Dobra, ja to raz, dwa zbiorę. Wiatr wróci? Bo przecież fasolki są, tak by to zżarło chyba, nie? Co? Nie, no jak wiatr? Niemożliwe, że wiem. Nie wiem, mamo, jak oglądasz, to posprzątałem. Parę fasolek. Może jakiś kot albo coś. O, tu włożymy z powrotem i przykryjemy tym workiem jutro. O, już będzie trochę lepiej. Już będzie trochę lepiej. To chodźcie spróbujemy jeszcze z tymi porami. Czy one wyjdą? Dupa. Chyba, że wziąłbym szpadel i je podważył. A to jest zamarznięty na kość. Trzeba poczekać. No nie no. Czekajcie. Wezmę szpadel. No ale jaki szpadel, jak to jest kość. Spróbujemy. Dobra, słuchajcie. Mam widły. Kopiemy pora. Piotrek, jaki ty durny jesteś, możesz, wiesz co? Co? Nie ma szans. Nie ma szans. Widziałaś, mama? Jakiego masz mądrego syna? Minus 10 stopni, a on pora chce wykopać. Durny. Gamoń. No nie da rady. Nie da rady. Ale już wam opowiadam, co Mirek wymyślił. Jak już mówiłem, no Mirek wysłał drugą paczkę. Na środku oczywiście znowu cudeńka. Takie, że głowa mała. Tak jeszcze pokażę pomału. Chodzę, żeby mama zobaczyła, że wszystko jest w porządku. Że wszystko jest w porządku. To jest pozamykane. No tylko ten Jasiu w sensie fasola. Jasiek był ten. Drzewa całe. To się popali, mama. Nic się nie przejmuj. Wszystko się porobi. Tam maliny. Tu czekają jabłonka. Mama zawsze mówi, że ona odpoczywa na działce. No coś tu jest. Tutaj obok sąsiad kupił działkę. Zobaczcie, tam tak wjechał czymś. To była altanka, zrujnował wszystko. Tam rozpieprzył całą bramę i tak zostawił wszystko. Powyrywał z korzeniami i zostawił w cholerę. Tak to wygląda. No, nasza działeczka bajka. Aż żal ją zostawiać. Wykarmiła 3 rodziny. Oczywiście pod mamy rezydencją, że tak powiem. No. Także jeszcze będzie rodzić. Tylko siły się zmienią. Siły się zmienią. Teraz mama będzie na kierowniczych stanowiskach. No, także tego. Także Mirek wysłał kolejną paczkę, kolejne cudawianki i zrobił coś, czego w ogóle się nie spodziewałem. Tak mamo, kłódkę zawinąłem tak jak była. Niczym się nie musisz martwić. Także tak się prezentuje działka. No, także wszystko gra. A tam wam muszę powiedzieć, tam to ktoś mieszka cały rok w tamtym domku. Tam. Dobra, cześć działeczka.
Do wiosny. Do wiosny będziemy kwiaty sadzić. Z mamą, z ojcem. Będzie fajnie. O, i wracając do Mirka, to wam powiem, że ten szalony, cudowny człowiek. Ktoś tam napisał, że uważaj, bo to może być jakiś zesłaniec zaświatów. Ja odpisałem na ten komentarz. No myślę, że to rano, jeszcze nie dostałem tej paczki ani niczego. Ja mówię, tak, zaświatów to pewnie anioł. No i powiem wam, no Mirek, no ja jestem, aż dzwoniłem do niego, mówię Mirek, to na pewno wszystko ok? Tak, wszystko ok, nic się nie martw. Mówię, Mirek, no daj ty spokój, nie? Tak, wszystko w porządku, niczym się nie przejmuj. Mówię, no dobra, mówię, jak tak ma być. Napisał, tam masz, mówi do mnie, jest list do ciebie. Mówię, no dobra, jeżeli jest ten list do mnie, mówi do mnie, no nie ma sprawy, jeżeli tylko dasz radę, to jak będziesz mi mógł pomóc, no to mi pomóż, no tam jest list, zobaczysz. Ja mówię, no dobra, no bo to akurat odebrałem tą paczkę i zadzwoniłem do niego, podziękowałem ładnie i jeszcze nie zajrzałem do tej paczki, nie? No i słuchajcie, a jeszcze nie zajrzałem do tej paczki, no mówię, dobra, napisał jakiś list, no pewnie tam jakieś życzenia dla mamy, coś tam, mówię, fajnie, super, wszystko okej. No ja tak zachodzę do domu, no i resztę to wam opowiem w domu, razem jak będziemy otwierać tą paczkę. Ja już ją otworzyłem, ale jak będziemy jeszcze raz zaglądać do tej paczki, to już wam powiadam, już lecimy, ja idę zaprowadzić samochód do garażu, robi się chłodno, także widzimy się w domu za 3, 2, 1, jesteśmy. Hej kochani, 1, 2, 3, jesteśmy znowu w tym samym pokoju. Słuchajcie. Och, ten Mirek nasz. To co tu widzicie, to jest nic. Ja mam wrażenie, że on tak dokładnie ogląda te filmy, że on doskonale wie, co jest mi potrzebne. Dostałem kolejną paczkę dzisiaj, ale najpierw wam pokażę, co jest w tej paczce, a później wam opowiem, co jest całym konsensusem tego, co on wyprawia. To jest... Ja nie wiem, jak ja mam to powiedzieć. Ja dzisiaj, no mówię, w szoku jestem. Słuchajcie, tłuczek do mięsa. Mówiłem, że nie mam i butelką robiłem schabowe. Tłuczek do mięsa. Sudokrem. Wiadomo na co i gdzie oparzyłem sobie dupę. Sezamki pyszne, a to ja je od razu odłożę, bo je pewnie zeżrę. Kompresor 12V. To mnie w ogóle nie dziwi. Lampa bezprzewodowa z pilotem. A tego ja nie oglądałem nawet. Pilot jest, to jest lampa. A to ja wam, wiecie co, ja ją na live odpalę, dobra? W niedzielę. To już będzie ładnie wyglądała. Lampa wygląda tak. Oj Mirek, ja już mu dzwoniłem do niego, mówiłem, Miras, daj ty spokój, chłopie, kurde, no za dużo, no nie wydawaj tyle pieniędzy. Po co? Na co? Nie. Bity i wkrętak. Bomba. Piękny prezent. Pamiętacie, jak szerowałem te prysznicy w kamperze? Bardzo dawno temu. Mówiłem, że szczota taka by się przydała. Szczota. Głośnik Bluetooth. 1. Nie. Mirek mówi nie. 2 głośniki. Wtedy będzie dobrze. Dziękuję. Dobrze. Czosnek. Każdy wie, że lubię czosnek i żrę tego od groma. Praska do czosnku. Praskę do czosnku. Proszę. Gotowe. Podwodna lampka. W jednym z filmów mówiłem, że fajnie jakby była podświetlona łódka na wodzie. Proszę, z pilotem. Podwodna lampka. W różnych kolorach. No oczywiście safety first, czyli bezpieczeństwo po raz pierwszy, najważniejsze. Wampirki zawsze potrzebne. Na przykład na działkę. Dzisiaj byliśmy. Co tu dalej? Naklejki, znaczki, naszywki. Polska.
Brawo za patriotyzm. Na pewno się przyda. A to jeszcze nic, słuchajcie. To wszystko to jest nic. O Jezus, przepraszam. Pinpointer. Tato idzie. Słuchajcie tego. Piotrek, No, a pojedziemy do matki? nie możesz jechać do mamy, Czemu? bo jesteś chory. A nie rozmawiać nie mogę przez telefon? No dzisiaj już śpi przecież, jest godzina 20. O Jezu. Jutro zadzwonimy rano. Dobra? No. No dobra. O Boże. A tak jest aż źle z matką? Nie jest aż tak źle, ale musi być jeszcze w szpitalu. O Boże. No, dobra. Myj się i do łóżka. Zaraz dziennik się skończy. Dobra. Tęskni strasznie. Oj Boże, Boże. Tęskni strasznie. Pinpointer. No ja to mam jakieś od 70 do 120 razy dziennie takie wejście. Także przepraszam, jeżeli myślicie, że jestem nieczuły. No nie. Po prostu jest to wzmożona częstotliwość. Pinpointer, czyli wykrywacz metali taki do piachu. Super. Bomba. O tym też myślałem. Maskotka. Nie powiem, ale sobie przeczytajcie. Widać? Widać. Łoś jest zawsze dobry na wszystko. I pieseł. I pieseł. Pieseł też jest fajny. Kochany. Łyżki. A ja wiem, do czego te łyżki. To jest kolejny film, gdzie ktoś mi tam napisał, że raz, że kroję na plastikowej desce, a dwa, że też używałem jakiegoś plastiku do mieszania czegoś. Proszę bardzo, pojawia się Mirek. Drewniane łyżki. Komplet, full zestaw. Co tu jeszcze? Dobra, może stąd najpierw pójdę. To w ogóle to jest wszystko, to jest bajka, nie? Alarm clock, no motocyklowy zegarek. Proszę bardzo. I w środku jeszcze coś jest, bo ja już tam zaglądałem. I wskaźnik, o widzicie? Wskaźnik laserowy. Gdybym miał komuś coś objaśnić. I nie pokazywać palcem, bo palcem też pokazywałem dużo razy. Ty jesteś jak szpieg, Mirek, muszę ci powiedzieć. Dobra, następna sprawa. Nawilżacz powietrza. Bomba sprawa. Już jest tam podłączone. Mogę wam pokazać. Jest ten? Jest? Jest. Dobra. Od razu wam pokażę, żeby nie było. Proszę bardzo. Widać? Tutaj tą mgiełkę? Widać. No, także od razu działa, od razu go podłączyłem. Będzie pięknie nawilżone powietrze. Dobra, lecimy dalej. Co tam jeszcze? O Jezu, Miras, co ty jeszcze tu wymyśliłeś? To jest to. Podłączone pięknie działa. Oczywiście, jak to Mirek, latarka jest najważniejsza. Latarki nigdy dosyć. Dziękuję ci bardzo. One są naprawdę dobre. 2 na Filipinach mam. To jest to. Potem tutaj wspaniała rzecz. To jest split bento box. Dobra. To jest, wiecie co? To jest nic innego jak termos na jedzenie. Ale zobaczcie, jaki ładny. Tak wygląda termos na jedzenie. Ja teraz taką prezentację zrobię dla was. Słuchajcie, i to są pojemniki. Mniejsze, większe. To są takie termosy na jedzenie. Świetna sprawa. Ja to na bank pakuję i wszystko. To jest na łódkę bomba. Są, widzicie? Większe, mniejsze. Akurat na 2 posiłki. Na 2 osoby, na 2 posiłki. No i ładnie zapakowane, zobaczcie. To w ogóle to jest też termiczne. Lunchbox. Świetnie. No to Miras, to jest no petardziocha. Dobra, słuchajcie, to jest to. Ja to pięknie zapakuję, żeby mi się tu nic nie zniszczyło. Przecież ja to będę wszystko wysyłał. Dobra, następna rzecz. Ręczniki do samochodu z mikrofibry. Do wycierania, do mycia. Takie duże ręczniki. Świetna sprawa do samochodu czy do motocykla. Też sobie to wyślę. Następna rzecz. Coś dla ducha. Przecież nie miałam choinki. Proszę bardzo. Choinka leci na Filipiny. Tylko tutaj się, wiecie, założę lampeczki i na przyszły rok będzie jak znalazł.
Coś dla ducha i coś dla ciała. Dębowa. Ile? 1 litr. O Boże. Gitarra. Taradara. Dobra. Dębowa woda. Też leci na Filipiny. No i następna rzecz. Super sprawa. Bardzo Ci za to dziękuję. Kolejny powerbank. Powerbanków nigdy dosyć. Nigdy dosyć. Jeśli macie ochotę kupić mi prezent powerbank, to jest naprawdę dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. No dobrze. Ale to wszystko to jest nic. To teraz słuchajcie. Ja wiem, że ja się tak rozsiadłem. Tak pitole. Słuchajcie. Muszę to powiedzieć, bo jakby aż mnie ciśnie tu w środku, bo to jest niesamowite. To jest mój paszport. To znaczy etui od mojego paszportu, nie? To jest mój paszport. A wiecie co to jest? A to jest coś niesamowitego od Mirka. To są środki na przygodę. Które naprawdę będę mógł sobie pozwolić polecieć. Dobra, to jest bilet do przygody. Mirek, bardzo Ci dziękuję. Ja nie mam słów do Ciebie. Ja już nie wiem, które paczki mi dajesz. Wysyłasz mi wszystko. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchajcie, gorące serca, gorąca głowa. Mam nadzieję, że to wszystko, Mirek, przemyślałeś, że nie będzie to jakieś kłopoty, ale w razie czego możesz zawsze na mnie liczyć. Słuchaj, i co mam jeszcze powiedzieć? Ambasadorem kolejnego wyjazdu i głównym sponsorem przelotu na następną przygodę jest właśnie Mirek. Także bardzo Ci serdecznie dziękuję. Jestem przeszczęśliwy i dziękuję Wam wszystkim bardzo jeszcze raz. Rozmawiałem z mamą, wszystkim babciom życzę szczęścia, zdrowia, pomyślności, pociechy z wnuków, z całych rodzin. Także moja mama również dzisiaj miała taki już mocny głos, także super sprawa. Tatuś tęskni bardzo za mamą. No i tyle. Dzięki Wam bardzo. Dziękuję serdecznie. Taki odcinek na dziś. Dzięki. Wyjadę dopiero jak będzie wszystko poukładane, a mamy już plany, jak to będzie wyglądało, także nie przejmujcie się. Jeżeli chodzi o opiekę o rodziców, to jest pierwej sort, jak to mówią Rosjanie. No tak mówili, pierwej sort. Dobra, dzięki wielkie. Na razie. Czułaj druchny. Zuchy i druchowie. Na razie, do jutra. Cześć.